Co jeśli wszystko, co do tej pory wiedziałeś o Wikingach i Polsce, jest nieprawdą? Przez długie lata powtarzano, że skandynawscy wojownicy i żeglarze mieli niewiele wspólnego z naszymi ziemiami, że ich obecność była co najwyżej epizodem, krótką wizytą na drodze do Rusi czy cesarstwa. Ale najnowsze odkrycia archeologów i przełomowe badania genetyczne podważają tę starą opowieść. Pod grubą warstwą ziemi i przez dekady utrwalonych schematów odsłania się zupełnie nowy obraz. Wikingowie nie byli jednolitą nordycką armią o blond włosach i niebieskich oczach. Byli wspólnotą, stylem życia, kulturą otwartą na innych. I to właśnie w tej kulturze, jak pokazują badania, ważną rolę mogli odgrywać również Słowianie. Od grobów wojowników w Ciepłem i Lutomiersku, przez słynne emporia w Wolinie i Truso, aż po opowieści islandzkich sag, ślady kontaktów między Skandynawami a naszymi przodkami są dziś widoczne wyraźniej niż kiedykolwiek. To historia o spotkaniu dwóch światów, wojowniczych żeglarzy z północy i słowiańskich elit, które rosły w siłę nad Wisłą i Odrą. Historia, która prowadzi nas do zaskakującego wniosku. Być może Polska nie tylko zetknęła się ze światem Wikingów, ale była jego integralną częścią. Wyruszmy w podróż, by odkryć utracone związki Polski z Wikingami. Skąd w ogóle wzięło się przekonanie, że Wikingowie praktycznie omijali ziemię dzisiejszej Polski? Przez długi czas w historiografii dominował obraz, w którym Skandynawowie pojawiali się przede wszystkim na zachodzie i wschodzie Europy. Ich ślady widziano w Anglii, Normandii, Irlandii czy Rusi Kijowskiej. Ale południowe wybrzeża Bałtyku traktowano jak pustą przestrzeń, jakby Słowianie zachodni byli tylko biernymi obserwatorami, stojącymi z boku wielkiej historii. Dziś wiemy, że taki obraz był uproszczeniem. Profesor Jakub Morawiec zauważa, że byłoby wręcz dziwne, gdyby Skandynawowie, docierając do Prusów, Rusów i dalej aż po Konstantynopol, mieli całkowicie ignorować ziemie zachodniosłowiańskie. Bałtyk nie był barierą, był mostem, który łączył, a nie dzielił. Źródła pisane również pokazują, że związki między Piastami a Skandynawami istniały, i to na najwyższym szczeblu. Titmar z Merseburga, jeden z najważniejszych kronikarzy wczesnego średniowiecza, odnotował małżeństwo córki Mieszka I ze Svenem Widłobrodym, królem Danii. Ich synem był Knut Wielki, władca, który stworzył potężne skandynawsko-angielskie imperium. Adam z Bremy dodaje kolejne szczegóły, pisząc o pertraktacjach między Piastami a władcami Szwecji. Choć nie zawsze był pewien, czy chodziło o córkę czy siostrę Bolesława Chrobrego, sam fakt tych związków dynastycznych nie pozostawia wątpliwości. Elity polskie i skandynawskie spotykały się przy jednym stole. Dlaczego więc przez wieki uważano, że te kontakty były marginalne? Po części odpowiada za to brak spektakularnych znalezisk, które łatwo byłoby powiązać z Wikingami. Po części dominacja narracji zachodniej, skupionej na Anglii czy Normandii, a czasem także polityka i chęć wpisania dziejów Słowian w schemat peryferyjnej kultury. Nowoczesne badania zaczynają ten obraz zmieniać. Archeologia, genetyka i ponowne odczytywanie starych źródeł pokazują, że historia relacji Skandynawów i Słowian była znacznie bogatsza i bardziej złożona, niż sądzono jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Jednym z najważniejszych miejsc, które odmieniły naszą wiedzę o obecności Skandynawów w Polsce, jest Ciepłe na Pomorzu. To właśnie tam odkryto cmentarzysko, które od razu zwróciło uwagę badaczy, bogato wyposażone groby, pełne militariów i elementów końskiego rzędu. Najbardziej imponujące znaleziska to zdobione miecze, ostrogi, a także fragmenty oporządzenia jeździeckiego, często inkrustowane srebrem i miedzią. Już na początku XX wieku sugerowano, że muszą to być groby skandynawskich wojowników, może nawet najemników, którzy służyli pierwszym Piastom. Przez dziesięciolecia właśnie tak interpretowano te znaleziska. Elitarne wyposażenie, niezwykłe bogactwo i wojskowy charakter – wszystko to wydawało się wskazywać na przybyszów z północy. Jednak nowe badania, prowadzone m.in. przez doktora Wadyla, wprowadzają tu sporo zamieszania.
Okazuje się, że część elementów wcale nie musi być skandynawskiego pochodzenia. Co więcej, są badacze, którzy przekonują, że groby te mogą należeć do lokalnych elit słowiańskich, które wzorowały się na skandynawskim stylu wojownika. Niezależnie od interpretacji, jedno jest pewne. Wojownicy pochowani w Ciepłem należeli do ścisłej elity. Ich pochówki pokazują, że nad Wisłą i Odrą funkcjonowała warstwa możnowładców, którzy byli częścią szerszej bałtyckiej sieci kontaktów. Czy byli to Skandynawowie? A może raczej Słowianie ubrani w skandynawskie symbole prestiżu? Na to pytanie nauka wciąż szuka odpowiedzi. Drugim miejscem, które przez lata budziło gorące dyskusje, jest Luboń koło Poznania. W 1937 roku robotnicy przypadkiem natknęli się tam na cmentarzysko. Od razu przykuło uwagę archeologów, bo w grobach znaleziono liczne elementy broni, w tym słynne topory typu T oraz długie siekiery bojowe. Dla wielu badaczy był to dowód oczywisty. Skoro takie uzbrojenie pojawia się w Skandynawii, to muszą to być pochówki wikińskich wojowników. Przez całe dekady w literaturze powtarzano tę interpretację, dodając, że zapewne byli to najemnicy służący pierwszym piastom. Dziś jednak wiemy, że to nie takie proste. Nowe analizy wskazują, że charakterystyczne T-kształtne topory były przede wszystkim wyrobem zachodniosłowiańskim, typowym dla ziem Wielkopolski i Połabia. W samej Skandynawii występowały rzadko, i to raczej jako importy. To oznacza, że wojownicy z Lubonia mogli być wcale nie Skandynawami, lecz lokalnymi elitami, które korzystały z własnej, słowiańskiej tradycji militarnej. A jednak przez lata w nauce dominował pogląd odwrotny. Wszystko, co bogate i wojskowe, przypisywano przybyszom z północy. Luboń pokazuje nam, jak bardzo interpretacje mogą zależeć od przyjętych założeń. Czy broń w grobie musi oznaczać obecność wikinga? A może przeciwnie, świadczy o sile i prestiżu rodzimych elit, które nie ustępowały Skandynawom ani w bogactwie, ani w militarnym stylu życia? Jeszcze bardziej zagadkowe odkrycia czekają nas w Lutomiersku, w centralnej Polsce. Cmentarzysko odkryto w czasie II wojny światowej. Niemieccy archeolodzy, którzy prowadzili tam pierwsze prace, byli przekonani, że mają do czynienia z grobami wikingów. To miało dowodzić, że ziemie polskie należały kiedyś do germańskiego kręgu kulturowego. Jednak dalsze badania nie potwierdziły tej tezy. Po wojnie polscy archeolodzy z dumą stwierdzili, że to miejsce jest typowo słowiańskie. Spór jednak się nie skończył. Gdy natrafiono na dwa szczególnie bogate pochówki, groby numer 5 i 10, interpretacje znów się podzieliły. W grobach znaleziono egzotyczne elementy końskiego rzędu i ozdobne przedmioty, których nie znano wcześniej z terenów Polski. Jedni twierdzili, że muszą to być Skandynawowie, inni, że wojownicy z Rusi, jeszcze inni, że przedstawiciele ludów stepowych jak Pieczyngowie. To, co uderza, to fakt, że przez dziesięciolecia w zasadzie wszyscy byli gotowi przypisywać te pochówki komukolwiek, byle nie miejscowym Słowianom. Dopiero najnowsze badania pozwoliły spojrzeć na Lutomiersk inaczej. Zwrócono uwagę na charakterystyczne ostrogi ze zdobieniami w formie zwierząt, węży, ptaków, koni. Badacze, w tym dr Lech Skarżyniec, interpretują je dziś jako wyraz słowiańskiej symboliki związanej z pogańską wizją kosmosu. Jeśli mają rację, to wojownicy z Lutomierska nie byli wcale obcymi najemnikami, lecz lokalnymi elitami, które tworzyły własny, oryginalny styl i które potrafiły konkurować z najbogatszymi wojownikami północy. Lutomiersk pozostaje więc miejscem pełnym tajemnic, symbolem tego, jak łatwo badania archeologiczne mogą ulec polityce, modzie czy utartym schematom. I jak trudno czasem odpowiedzieć na pytanie, kim naprawdę byli ci wojownicy? Obok cmentarzysk wojowników, drugim kluczowym śladem obecności Skandynawów na ziemiach polskich są emporia handlowe. Potężne ośrodki wymiany, które kwitły na południowych brzegach Bałtyku. Najsłynniejszy z nich to Wolin, miasto, które w sagach zyskało legendarną nazwę Jomsborg. W rzeczywistości był to jeden z największych ośrodków handlowych w całej północnej Europie. W X i XI wieku Wolin tętnił życiem. Spotykali się tu Słowianie, Skandynawowie,
Rusowie, a nawet kupcy arabscy i żydowscy. Znaleziska archeologiczne, od ozdób i biżuterii po fragmenty runicznych inskrypcji, pokazują, że Skandynawowie stanowili część lokalnej społeczności. Choć przez wieki powtarzano legendy o wojownikach z Jomsborga, to dziś badacze podkreślają, Wolin był przede wszystkim słowiańskim miastem. Skandynawowie pojawiali się tu jako kupcy, rzemieślnicy i wojownicy na służbie, ale nie jako jedyni gospodarze. To właśnie wielokulturowość była jego siłą. Drugim, niezwykle ważnym ośrodkiem było Truso, położone nad Zalewem Wiślanym. Odkryte przez archeologa Marka Jagodzińskiego, dziś uznawane jest za jedno z najważniejszych wikińskich centrów handlowych na południu Bałtyku. Truso można śmiało postawić obok takich miejsc jak Birka w Szwecji czy Hedeby w Danii. To tutaj trafiały luksusowe towary: srebro, szkło, egzotyczne tkaniny, a w drugą stronę eksportowano bursztyn, futra i sól. Obecność Skandynawów w Truso jest niepodważalna. To oni zakładali warsztaty, prowadzili handel, a czasem także piractwo na pobliskich wodach. Wolin i Truso pokazują nam, że południowe wybrzeże Bałtyku nie było marginesem świata wikingów, lecz jego integralną częścią. To właśnie tu ścierały się i przenikały kultury, a ślady tych kontaktów znajdujemy do dziś w wykopaliskach, kronikach i legendach. Gdy myślimy o wikingach, w wyobraźni często pojawia się obraz gwałtownych najazdów, płonących klasztorów, rabunku i miecza. Ale południowe wybrzeże Bałtyku to nie tylko pole bitwy. To przede wszystkim przestrzeń wymiany. Bałtyk był jak autostrada średniowiecza. Łączył porty i osady, umożliwiał szybkie podróże i handel na niespotykaną wcześniej skalę. Przez Wolin, Truso czy Kołobrzeg przepływały towary z całej Europy. Z południa docierały tu luksusowe tkaniny, srebro i egzotyczne przedmioty. Ze słowiańszczyzny wysyłano bursztyn, sól, futra i miód, dobra cenione w każdym zakątku średniowiecznego świata. Jak podkreśla profesor Jakub Morawiec, obecność Skandynawów na Pomorzu była przede wszystkim związana z handlem. To nie były przypadkowe wizyty, ale stała obecność kupców, rzemieślników i wojowników, którzy przyjeżdżali tutaj szukać zysku i nowych możliwości. Co ważne, wiele z tych ośrodków miało charakter sezonowy. Były to punkty, które ożywały w czasie targów czy sprzyjającej koniunktury. Mimo to ich znaczenie było ogromne. To dzięki nim południowe wybrzeże Bałtyku stało się częścią wielkiej sieci, która łączyła Skandynawię, Ruś, Niemcy i dalej, świat islamu. To właśnie w tych kontaktach handlowych kryje się prawdziwy fundament relacji słowiańsko-skandynawskich. Wojny i najazdy były spektakularne, ale to wymiana, codzienna współpraca i wspólny interes sprawiły, że oba światy splatały się ze sobą coraz mocniej. Dziękuję Ci, że dotrwałeś do tego momentu. Większość osób, które regularnie oglądają nasze materiały, wciąż nie subskrybuje kanału. A dla nas to właśnie subskrypcje są największym wsparciem i motywacją, żeby rozwijać labirynt przeszłości i tworzyć coraz lepsze treści. Jeśli więc podoba Ci się ten film i chcesz pomóc nam docierać do nowych widzów, kliknij subskrybuj. To naprawdę drobiazg, a dla kanału ogromna różnica. Dzięki temu będziemy mogli częściej zabierać Cię w podróże do dawnych czasów, pełne historii, mitów i odkryć archeologicznych. W tej historii jest jednak ktoś, kto zasługuje na szczególne miejsce. Kobieta, o której mówi się w Polsce zdecydowanie za mało, a której życie potoczyło się tak, że mogłoby stać się scenariuszem filmu historycznego. To Świętosława, córka Mieszka I, znana w skandynawskich sagach jako Sygryda Sztorada, czyli Sygryda Dumna, piastówna, która miała ogromny wpływ na losy Skandynawii i całej północnej Europy. Urodziła się około roku 968 już po chrzcie Polski. Kiedy nadszedł czas sojuszy, ojciec wydał ją za mąż za szwedzkiego króla Eryka Zwycięskiego. Znalazła się na dworze pełnym wojowników, w świecie, który wielu obcym wydawał się zimny i barbarzyński. Ale ona odnalazła się tam znakomicie. Po śmierci Eryka została wdową z dziećmi.
i zamiast stać się bezwolną figurą, potrafiła utrzymać władzę. Szybko zyskała reputację kobiety twardej, niebezpiecznej i bezkompromisowej. Sagi wspominają, że potrafiła rozprawiać się z tymi, którzy próbowali wykorzystać jej pozycję, czasem dosłownie ogniem i mieczem. Kolejny rozdział jej życia to małżeństwo z królem Danii, Svenem Widłobrodym. To właśnie z nim miała 2 synów, którzy zapisali się w historii, Haralda i Knuta. Ten ostatni, Knut Wielki, stał się jednym z największych władców epoki, królem Anglii, Danii i Norwegii. A u jego boku, choć nie na tronie, zawsze obecna była pamięć o matce z piastowskiego rodu. Świętosława była nie tylko żoną i matką, ale aktywną uczestniczką wielkiej polityki. Źródła sugerują, że brała udział w knuciu sojuszy i spisków, które decydowały o losach Skandynawii. To ona miała odegrać kluczową rolę w koalicji przeciw królowi Olafowi Tryggvasonowi, który ośmielił się odrzucić jej względy. Bitwa pod Svoldem, w której Olaf zginął, to także jej dzieło. Wygnana przez Svena Widłobrodego znalazła schronienie u swojego brata, Bolesława Chrobrego. Ale nawet wtedy nie zniknęła z wielkiej sceny. Jej synowie szybko zadbali, by wróciła do Danii, bo darzyli ją ogromnym szacunkiem. A Kanut, ten sam, który podbił Anglię, miał słuchać rad matki nawet wtedy, gdy władał już potężnym imperium. Historia nie zapisała dokładnie, gdzie i kiedy zmarła, ale pamięć o niej przetrwała w sagach i kronikach. Polka piastówna, królowa Skandynawii i matka największych władców północy. Jej życie pokazuje, że związki między Polską a światem wikingów to nie tylko handel i wojna, ale także więzy krwi i dynastii. Świętosława, polska królowa wikingów, pozostaje jedną z najbardziej fascynujących postaci w naszej historii. Świętosława była jednym z najbardziej wyrazistych przykładów, że Polska i Skandynawia były ze sobą powiązane również więzami krwi. Ale nie tylko dynastyczne małżeństwa i polityczne sojusze łączyły oba światy. Najnowsze badania genetyczne pokazują, że wikingowie wcale nie byli jednolitą nordycką rasą. Zespół naukowców przeanalizował DNA setek osób pochowanych w wikińskich grobach i doszedł do zaskakujących wniosków. Wikingowie mieli w sobie geny z południa Europy i z Azji. Blond włosy, które dziś kojarzymy ze Skandynawią, były w epoce wikingów rzadsze niż są obecnie. Co więcej, bycie wikingiem wcale nie zależało od pochodzenia. To nie krew, lecz styl życia. I przynależność do wspólnoty decydowały o tym, czy ktoś był uznawany za wikinga. Badacze odkryli groby, w których ludzie o lokalnym, np. szkockim pochodzeniu, zostali pochowani jak pełnoprawni członkowie wikińskiej kultury. To oznacza, że również Słowianie mogli być częścią tego świata. Nie jako obcy najemnicy, ale jako uczestnicy, partnerzy i współtwórcy. Potwierdzają to także badania archeologiczne. Dr Lech Skarżyniec i jego współpracownicy dowodzą, że charakterystyczne ostrogi i elementy końskiego rzędu, zdobione motywami węży i ptaków, są dziełem zachodniosłowiańskich elit. To nie importy ze Skandynawii, ale produkty miejscowych warsztatów. Świadectwo, że Słowianie mieli własny język symboli, ściśle powiązany z ich wierzeniami i kosmologią. Gdy takie przedmioty znajdujemy potem w Danii, Szwecji czy nawet Anglii, możemy przypuszczać, że to ślady wędrówek i działalności naszych przodków. Nie byli więc tylko biernymi ofiarami wikińskich najazdów. Sami stawali się częścią tej samej bałtyckiej sieci wojowników i elit. Tożsamość wikińska była otwarta. Mogła obejmować potomków Skandynawów, Słowian, Rusów czy Anglosasów. Wszyscy ci, którzy żyli według jej zasad, wyruszali w dalekie wyprawy i uczestniczyli w handlu i wojnie. Stawali się wikingami. Historia wikingów na ziemiach polskich to nie tylko fakty archeologiczne i źródła pisane, to także legendy, często barwne, ale nie zawsze zgodne z prawdą. Najlepszym przykładem jest Jomsborg. Według sag islandzkich miała to być potężna twierdza na południowym wybrzeżu Bałtyku, siedziba elitarnej drużyny wojowników, Jomsvikingów.
Opisy przedstawiają ją jako niemal mityczne miasto, w którym obowiązywały surowe prawa i gdzie wychowywano niepokonanych wojowników. Przez długi czas próbowano utożsamiać Jomsbork z Wolinem. Wskazywano, że to właśnie tam znajdowała się legendarna twierdza. Ale współcześni badacze, w tym profesor Jakub Morawiec, podkreślają: choć Wolin rzeczywiście był jednym z największych miast handlowych Bałtyku, nie mamy dowodów, by był identyczny z Jomsborgiem opisanym w sagach. Podobnie jest z samymi sagami. To fascynujące źródła, pełne dramatyzmu i emocji, ale trzeba pamiętać, że powstawały dopiero w XII i XIII wieku, a więc długo po opisywanych wydarzeniach. Często bardziej mówią nam o wyobrażeniach i potrzebach autorów niż o faktach z X czy XI wieku. Również archeologia uczy nas ostrożności. Groby w Ciepłem czy Lutomiersku przez dziesięciolecia interpretowano jako skandynawskie, a gdy to nie pasowało, jako ruskie, czy nawet pochodzące od ludów stepowych. Dopiero dziś zaczynamy dostrzegać, że mogły należeć do miejscowych elit słowiańskich. To, co kiedyś uznawano za pewnik, dziś okazuje się tylko jedną z wielu interpretacji. Mit miesza się z rzeczywistością, ale to właśnie w tej niepewności kryje się urok historii. Bo im głębiej zaglądamy do źródeł i wykopalisk, tym wyraźniej widzimy, jak złożone i wielobarwne były kontakty Słowian i Wikingów. Przez długi czas opowieść o Wikingach była prosta. To Skandynawowie podbijali, a Słowianie byli jedynie ich ofiarami. Ale nowe badania pokazują coś zupełnie innego. W polskiej historiografii istnieje nawet specjalne słowo – chąśnicy. To określenie słowiańskich wojowników, którzy trudnili się piractwem na Bałtyku. Nie byli więc bierni, sami wyruszali w morskie wyprawy, atakowali, handlowali i zdobywali łupy. Źródła skandynawskie wspominają o Słowianach obecnych w wielkich bitwach. Podczas słynnej bitwy pod Swoldem w 1000 roku, w której zginął król Olaf Tryggvason, na morzu pojawiły się także słowiańskie okręty. Z kolei w bitwie w zatoce Hjörungavagr Słowianie mieli walczyć u boku Jomsvikingów. To dowód, że nasi przodkowie nie byli tylko statystami w wikińskiej epopei, byli jej uczestnikami. Współtworzyli ten świat, stając ramię w ramię z wojownikami z północy. Potwierdzają to także znaleziska archeologiczne. Ostrogi i topory, które dawniej przypisywano Skandynawom, okazują się często być dziełem słowiańskich rzemieślników, a ich obecność w Skandynawii i Anglii świadczy o dalekich wyprawach naszych wojowników. W świetle najnowszych badań pojęcie wiking nabiera nowego sensu. To nie była kwestia krwi czy pochodzenia, lecz stylu życia, udziału w morskich wyprawach, w kulturze wojowników i kupców. I w tym stylu życia Słowianie uczestniczyli pełnoprawnie. Możemy więc śmiało powiedzieć, Słowianie też byli w jakimś stopniu wikingami. Historia obecności wikingów w Polsce to wciąż otwarta księga. Każde nowe wykopaliska, każdy artykuł naukowy i każda analiza DNA dopisują do niej kolejne rozdziały. Jeszcze niedawno mówiono, że Skandynawowie pojawiali się u nas tylko przelotnie. Dziś wiemy, że byli tu obecni jako kupcy, rzemieślnicy, wojownicy i sojusznicy. Wiemy też, że nasi właśnie przodkowie, Słowianie, wyruszali w świat, by być częścią tego samego wikińskiego kręgu. Być może kolejne lata przyniosą jeszcze bardziej zaskakujące odkrycia. Może znajdziemy nowe cmentarzyska, które pokażą nam oblicze elit wojowniczych z czasów pierwszych Piastów. Może odkryjemy kolejne ślady Słowian w Anglii, Danii czy nawet dalej, w świecie, który do tej pory wydawał się domeną tylko Skandynawów. Jedno jest pewne. Historia nie jest nigdy raz na zawsze ustalona. Wciąż czeka na odkrycie, reinterpretację i opowiedzenie na nowo. Polska i Skandynawia nie były od siebie oddzielone. Były splecione więzami krwi, handlu, wojny i wspólnej kultury. I to właśnie w tej wspólnej przestrzeni narodziła się historia, którą dziś nazywamy epoką wikingów. A więc, kiedy następnym razem usłyszysz słowo wiking, pamiętaj, że ta opowieść dotyczy także nas. Jeśli ta podróż przez utracone związki Polski z wikingami była dla Ciebie ciekawa, zostaw subskrypcję i dołącz do naszej społeczności.
Dzięki temu nie ominą cię kolejne opowieści o dawnych plemionach, bitwach i tajemnicach, które wciąż kryje nasza historia. Możesz też wesprzeć kanał poprzez komentarze, udostępnienia i wsparcie. To naprawdę pomaga nam tworzyć kolejne filmy. Dziękujemy, że byliście z nami w tej wyprawie do przeszłości. A teraz do zobaczenia w kolejnym odcinku Labiryntu Przeszłości.